I zaczynamy od nowa. Bohaterem warsztatu po długiej przerwie jest Pionier A9. Zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny. Najwyższy model, topowy model w tej linii Pioniera. To chyba lata 80. Trafia do mnie na pełen przegląd. Trochę odczekał. Przyznaję się bez bicia, że troszeczkę poleżał i przyszła pora na niego. Cóż można powiedzieć o tym wzmacniaczu? Jeśli chodzi o budowę, mówimy sobie myślę później, a tymczasem ja nie zwlekając przejdę do jego naprawy. Może nie naprawy, tylko przeglądu, ponieważ niby jest sprawny teoretycznie jak wszystkie sprzęty, ale po pewnym czasie ma on pewne niedogodności. Nie łączy nadal selektor wejść. Jest on zbudowany na isostatach. Taka ciekawostka, panel przedni skrywa pod taką przykrywką, którą można zsunąć. Pełne pokrętła, pełne menu do wyboru, do koloru. Rozbudowany jest to dość tutaj ten przedwzmacniacz regulacyjny, bo mamy i różne impedancje wkładek. Jeśli chodzi o impedancję, o pojemność wkładki, tryb direct, wszystko jest ładnie zobrazowane tutaj na takim panelu sterowniczym, który nam pokazuje, co jest załączone, która funkcja. Widzę, że podświetlenie Subsonic filtra Subsonic nie działa, albo jest on załączany jakoś inaczej, ponieważ tu nam się załącza, a w tym momencie chyba, że jeszcze to jest regulowane jakoś. Nie, prawdopodobnie spaliła się żarówka. To tak na szybko. Wzmacniacz gra, generuje z siebie dźwięki. Ja oczywiście go podłączyłem poprzez żarówkę do sprawdzenia. Pobieram dość dużą ilość prądu, ponieważ żarówka chyba to jest 200W, już mi się dość mocno żarzy na prądzie spoczynkowym. Będzie trochę pracy, bo ten wzmacniacz charakteryzuje się, ja już sobie odłączę dla bezpieczeństwa zasilanie. Ten wzmacniacz charakteryzuje się taką budową, może i blokową, ale jest jedna rzecz, która w Pionierach z tamtego czasu, a serwisowałem już ich kilka, mnie osobiście denerwuje. Chyba nie tylko mnie. To wszelkiego rodzaju połączenia taką taśmą, a w środku jest zwykły drut. To nie jest plecionka, to jest drut. To przy wypinaniu, przy doginaniu, odginaniu lubi się połamać. Poza tym duża ilość złącz takich wpinanych. Wszystkie te luty trzeba będzie poprawić temu kanał, także dzieją się różne cyrki. On był już na pewnym serwisie, bo ja już zauważyłem tutaj jedną rzecz. Tutaj mamy mostek, jak widzicie wypalona ścieżka, dość mocno będzie jakieś zwarcie było. Ktoś to zadrutował. To po pierwsze. Po drugie, masakryczna ilość tutaj wszędzie jest kontaktu. To nawet widać na tych przewodach, one się świecą. To wszystko jest skąpane. Płytki również się świecą. Ktoś, kto serwisuje sprzęty, jak zobaczy, to już wie, o co chodzi. Zobaczcie. Wszędzie to jest skąpane. To wszystko płynie. Nawet tu ładnie widać na tych kablach, jak to popłynęło wszystko w dół. Kapało ze sprzętu. On stał dość długo u mnie. Wszystko ściekło, wykapało. Jest jeden smród kontaktu z urządzenia. Moduł końcówki mocy. I o dziwo tutaj również wszystko skąpane. Nawet widać na tranzystorach po prostu wszystko pełza. Olej pełza, ma to do siebie, że pełza. No i rozpełz się po całości. Duża ilość przełączników stykowych, elementów stykowych. No i ktoś sobie po prostu tak to wymyślił, że popryska. Ale problem nie ustąpił. Ja myślę, że nie będę mył całości, że całego wzmacniacza nie będę zanurzał. Ale i tak płytki niektóre będę musiał wymontować, żeby się do nich dobrać. Chociażby tutaj dość duży przełącznik przesuwny. Będziemy musieli go wylutować, więc to wiąże się z tym, że trzeba te wszystkie moduły wymontować. To prawdopodobnie jest chyba przedwzmacniacz gramofonowy, płytka przedwzmacniacza gramofonowego. Więc widać, że to jest nieźle rozbudowany. Te czarne kondensatory będą musiały być przejrzane wszystko. No i tutaj mamy
potencjometry od prądu spoczynkowego. Trzeba będzie je również albo wymienić, albo na pewno wymyć. Zobaczymy, w jakim są stanie, żeby nie sprawiły nam tutaj kuku. No to co? Zdejmuję panel przedni, więc plan mam taki, że zaczynam od przodu. Czyli zdejmuję panel przedni, uważając na wszystkie te połączenia. Rozpinam płytki. Tu mamy selektor wejść na takich isostatach. Do nich się muszę dostać, wyczyścić. Wszystkie te to są przełączniki obrotowe, więc do nich również się będę musiał dostać, wyczyścić. Potencjometr głośności wypryskany, lata luźno. Przelutuję wszystkie te złącza i będę się przesuwał dalej, czyli w kierunku końcówki mocy. Ona na ten moment działa, jest sprawna. Tranzystory są oryginalne, bo zobaczyłem od spodu. Czyli jeżeli załatwię już tutaj elementy stykowe, zajmę się na końcu zasilaczem pomocniczym, modułem końcówki mocy. Tutaj również wymienimy sobie kondensatory. Tam głęboko są przekaźniki obwieść głośnikowych, to też sobie wyczyścimy, wymienimy te potencjometry od prądów spoczynkowych. Także do dzieła. Będzie ciężko, bo to wszystko na tych taśmach spinane, więc pomalutku, lecz do skutku. Pierwsze problemy. Miałem problemy z wyciągnięciem gałki. Nie dało rady nijak to złapać. Tak mocno się działa. Wymyśliłem, że przełożę sznurek pod gałkę. Zaizolowałem, żeby łatwiej było złapać, żeby te sznurki nie uciekły. Wtedy ciągnąc jedną ręką za sznurki, drugą wspomagając się ciągnąć za gałkę, puściła i to był strzał. Była strasznie zapieczona, także pierwsze trudności już napotkane. Częściowa demolka. Nasi tu już byli. Nie widać tego, ale może jak podniosę wzmacniacz, żeby trochę światła padło. No, słabo widać, ale tu jest jeden tłuszcz. Zobaczcie, paluszkiem przejadę. To tak wygląda paluszek. Tutaj też się leje. No i patent, dlaczego gałka nie chciała zejść. Była wklejona, a wklejona była dlatego, że była urwana. Była urwana i ktoś wkleił. No i cóż. Wszystko płynie. Nawet wam pokażę. Wzmacniacz, pomimo że stał tutaj u mnie już dość długo, to tu widać, o właśnie, widać kroplę, która jeszcze skapała kontaktu z niego. Ja się biorę powoli za czyszczenie wszystkich izostatów. Od prawej strony będziemy się przesuwać. Tutaj te podstawowe, te trzeba na pewno wyczyścić i to jest podstawa, aby je wyczyścić, bo to selektor wejść. Przesuwamy się w lewą stronę do tych wszystkich zespolonych tutaj przełączników zależnych niestety od siebie. Także będzie zabawy co niemiara. I potencjometr rozebrany. Potencjometr firmy Nobel. Widać jak zalany. Tutaj miotełka brudna. Także wszystko myjemy. Poszedł nowy smar spowalniający. Składamy. I selektor wejść wyjęty. Jest to zespół 5 izostatów zależnych, czyli jeden wciskam. Pozostały wyskakuje. Trzeba rozeznać się, jak to jest z tą blaszką, która tu się przesuwa, żeby nic nie zepsuć. No masakra jest z wylutowywaniem tych wszystkich elementów. To wszystko jest na tych drutach, na tych taśmach. Ja od razu wszystkie te złącza poprawię, luty. No, naprawdę lecimy pomalutku. Tu jeszcze, jak popatrzę na to, ile ich tutaj jest, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 plus 5 to jest 17, 18 zrobiłem, 18 izostatów. No jest co robić. No i pierwszy rozebrany, wszystko jak widzicie utopione w kontakcie, także wypukujemy to, czyścimy i składamy, bo selektor wejść to podstawa. Musimy być pewni, że jest czysty, że tu nie ginie sygnał i że nie powoduje zniekształcenia. Kolejny dzień i działamy. Kolejna płytka zlana, izostaty rozmontowuję tak jak widać tutaj, czyszczę. Potencjometr to jest chyba balans albo barwa, już wyczyszczony, gotowy. Kontynuacja demolki. Zasilacz, czy tam płytka zasilacza. Wydrapałem klej spod kondensatorów. Sprawdzam kondensatory. Mieszczą się one w 10%. Jeśli chodzi o
pojemność, ubytek pojemności także zostają. Żeby nie być gołosłownym, 1000 mikrofaradów. Może uda mi się jedną ręką. 1000 mikrofaradów. Jak widać ASR niski, 920 mikro zostaje. I kolejny moduł do przejrzenia. Jak widać tutaj wszystkie piny, praktycznie wszystkie piny mają zimne luty. Bardzo ładnie to widać. O, właśnie tutaj. Te obwolutki wokół pinów to są zimne luty. To jest po prostu ogrom. I wszystkie złącza muszą być przelutowane na nowo, szczególnie te sztywne, łączące drutami jedną płytkę z drugą. No, aby dostać się do tych płytek jeszcze, czyli przedłużka, wejść, selektor, wyjście nagrywającego, żeby go wyczyścić, jak i preamp fono. Trzeba tylną ściankę zdemontować wraz z blokiem mocy. Może za dużo powiedziane blok mocy, tylko moduł końcówki. Wszystko tłuste. No i jakoś powoli je teraz wyciągnę. Tu jeszcze wszystko jest drutowane. Trzeba powylotowywać, poznaczać, gdzie jest masa. Masakra. Nakręcę sobie, jak idą te wyprowadzenia, gdyby w razie W, gdyby się urwały, żebym wiedział, który idzie gdzie. Czarny, pomarańcz czerwony, pomarańcz niebieski, brązowy, czerwony, różowy, czerwony. Ok. I widok płytki. No po prostu wszystko jest skąpane. Ktoś dolał na ten selektor, na ten przełącznik przesuwny. Niech ostrość złapie. No to po prostu wszystko jest utopione. Jestem brudny. Tutaj jeszcze, nie wiem, czy będzie widać w światełku. O, widać, jak ładnie tam na dole kapie. Zobaczcie. To się klei wszystko. O, tu ładnie widać. Pięknie. Puszka kontaktu poszła. I kolejny przełącznik do czyszczenia. No to mnie zaskoczyło. Taka ilość oleju to dawno nie widziałem. I przełącznik selektora wyjścia nagrywającego. No takiej ilości oleju to dawno nie widziałem. A jedną ręką nic tu nie wymyślę. To się wszystko klei. No to pomiar rezystancji styków przekaźnika. Rośnie, maleje, skacze. Także jeden styk. Zobaczymy sobie sąsiedni. No, też 19 kg. O tyle fajne tutaj. Mamy 2,5 mega. Dobra. O tyle fajne przekaźniki, że mają podwójne styki. Czyli nawet jak się nadpali jeden, czy inaczej, po 2 styki na stronę, czyli 2 styki zwierają przejście głośnikowe po jednej stronie i po drugiej. Łącznie 4 styki, po 2 na stronę, 48 V. Dobre przekaźniki jakościowo użyte. W ogóle elementy w tym wzmacniaczu są dobre jakościowo. Według mnie to, co zabija te wzmacniacze, to zimne luty, a właściwie uszkodzone luty. I kolejna płytka ogarnięta, płytka zasilacza, napięcia pomocnicze plus minus 60 V, wymyta, wymienione kilka kondensatorów małej pojemności. Widok od spodu. Tak łatwiej podłączyć te płytki łączące płytę przewzmacniacza napięciowego, czyli sterownika naszych końcówek mocy. Tymi oto złączkami łatwiej wtedy jest podłączyć. Oczywiście przelutowałem połączenia drutowe, one są dość sztywne. No i co? Wszystko wygląda tutaj na oryginał. Przelutowałem, myję płytki, podłączam resztę, jak widzicie, złącz. Takie niefortunne są te złącza, bardzo niefortunne, kurczę.
weszło, drugą od góry. Patrzę, czy wszystko podłączone. No i co? Będziemy startować. I wzmacniacz już uruchomiony. Ustawione prądy spoczynkowe złożone. Pierwsze testy. Moc około 2 W RMS. 2 W RMS. Oscylogramy. Kanały bardzo równe. Także potencjometr równo idzie. Zobaczmy sobie na pomiary. I tak oto wyglądają pomiary. 7000, kanał lewy, kanał prawy, SNR 77, także wynik rewelacyjny. Tutaj wychodzą już niedoskonałości mojego toru pomiarowego, no ale takie wyniki osiągają naprawdę dobre wzmacniacze, także wygląda na to, że wszystko zostało uratowane i niech tak zostanie, niech tak będzie. Jeszcze sobie sprawdzę w trybie, to był tryb, teraz jest tryb Direct. W Direccie o dziwo troszkę większe zniekształcenia, ale SNR również wysoko. Damy sobie muting, włączymy sobie tryb tone off i muting wyłączony. W trybie załączonego przez wzmacniacza regulacyjnego takie oto wyniki. Podsumowanie zrobimy sobie za chwilkę. Ja już składam obudowę, zakładam, skręcam do końca, myję ręce po tym oleju, myję warsztat i robimy podsumowanie. Kawał klocka. I potwierdzam to, co pan Krzysztof również wspominał. Wzmacniacz bardzo trudny do serwisowania. Ciężko dostępne płytki, wszystko na tych drutach. Jeszcze je tutaj upnę. Także było co robić. I wzmacniacz uruchomiony, złożony. Wszystkie funkcje działają. Sygnał testowy 1 kHz. Włączmy sobie loudness. Może tak. O. Nic nie słychać, samo przełączanie. Kanał lewy. Kanał prawy. Tony wysokie. Tony niskie. Wyciszanie. Potencjometr również bezszelestnie. No i tyle. Co do filtra, co do tej kontrolki Subsonic, to zapala się ona wtedy, jeżeli układ wzmacniacza wykryje sygnał subsoniczny, czy tam zniekształcenia subsoniczne. No i cóż, cieszę się bardzo, że już jestem po zakończonym przeglądzie. Jeszcze trzeba umyć cały warsztat. Wymienione kilka pojemności, niewiele. Wymieniłem również potencjometry od prądu spoczynkowego. Mierzyłem je i wariowały przy skrajnych położeniach i nie tylko, więc wolałem nie ryzykować, że przy ustawianiu prądu coś pójdzie nie tak. Ok, może włączmy sobie jakiś sygnał testowy. Prąd spoczynkowy ustawiłem minimalnie mniejszy niż zalecenie serwisówki, bo wydaje mi się, że 75 mA prądu spoczynkowego to troszkę za dużo. Jak widać, nie ma to wpływu na zniekształcenia, bo są one bardzo niskie, a na pewno nie będzie się tak grzał wzmacniacz. No to włączmy jeszcze jakąś próbkę dźwięku. Jest to jakaś darmowa muzyka.